Czy wyobraźcie sobie dzieciństwo bez telefonu? Umarła? Umarła. Тогда бессмысленно. To nielogiczne. Nie lubicie pomagać? Nie lubisz? A podoba się nic. Ale to taka mała szansa. Teraz jest więcej możliwości, żeby... Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo wyjątkowa rozmowa z moimi dziećmi. Moje dzieci dorastają już w Polsce. Ich dzieciństwo wygląda inaczej niż moje. Ja wychowałam się w Mołdowie i na Ukrainie i pamiętam czasy, kiedy dzieci cały dzień były na dworze, a rodzice nawet nie wiedzieli, gdzie jesteśmy. Nie mieliśmy telefonów, nie mieliśmy internetu. Naszą rozrywką byli koledzy z podwórka i nasza wyobraźnia. Jestem bardzo ciekawa, co moi dzieci o tym myślą. A wy napiszcie w komentarzu, jakie było wasze dzieciństwo. Jestem bardzo ciekawa, bo wiem, że wielu z was pamięta dzieciństwo bez internetu. Zacznijmy od telefonu. Wyobraźcie sobie, że kiedy byłam w waszym wieku, nie miałam telefonu. W ogóle nie miałam. Pierwszy telefon dostałam, kiedy miała 18 lat. I to był taki zwykły telefon z przyciskami. Czy wyobraźcie sobie dzieciństwo bez telefonu? Takie pierwsze pytanie dla dzieci. Kto pierwszy? Ja. Tak. Nie wiem, ale jeśli ja byłabym bez telefonu i bez internetu, dla mnie to byłoby może trochę nudne i trochę fajne. Fajne to było, że można było trochę więcej z kolegami być, a tak telefon i zawsze w telefonu, telewizoru i tak. Aha, dobra. A ty? Nie byłoby aż tak źle. Znaczy, jeśli bym na świecie na przykład nie miała tylko ja telefonu, to byłoby bardzo źle. Ale jak na przykład byłaby jak w twoim dzieciństwie, że wszyscy nie mieli tam telefonu, dzieci, no to byłoby też fajne, bo no, spędzamy więcej czasu na dworze, ale na przykład koleżanki, które mam daleko stąd, na przykład jeszcze z tamtego mieszkania, no to bym na przykład nie napisała do nich, nie zadzwoniła jakby, bo nie mam telefonu. Jak ja mam to zrobić? I po prostu no. To było niefajne, No tak? to byłoby bardzo niefajne. Bardzo trudno. No. A co byście robili zamiast telefonu? Ja bym chyba, nie wiem, grała jakieś w planszówki, po prostu rysowała, bo też bardzo lubię rysować. Nie wiem, po prostu zajmowała się tym, do czego nie jest jakby potrzebny gadżety, jakiś internet. Nie wiem, bawiła się z koleżankami. Po prostu robiłabym te rzeczy, do których nie jest potrzebny internet. Dobra, a ty? Ja by się po prostu więcej czasu po prostu się bawiłam z kolegami, robiłam jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, bawiłam się w domu, coś robiłam z papieru i... A czytałbyś książki? Nie. A jak myślicie, czy telefon pomaga dzieciom, czy przeszkadza? Nie wiem. Dla mnie to on bardzo pomaga, bo na przykład ja z jakimś zadaniem coś nie wiem i mogę się spytać w Google czy czatu GPT, co tam zrobić. No, telefon mi pomaga. Mi telefon pomaga oczywiście, pierwsze, co już mówiłam trochę wcześniej, że można się kontaktować z kolegami albo z koleżankami, których po prostu są daleko. Też można grać oczywiście, coś oglądać i po prostu spędzać czas, nie wiem, po prostu mi pomaga. Co robi Adriana, póki my nagrywamy wideo? Adriana sprząta. Komputer pojawił się u mnie dopiero, kiedy byłam w 8 klasie. To był taki stary komputer, duży, ale internetu wtedy nie było tak jak teraz. Moi rodzice kupowali internet na takich specjalnych kartkach. Na kartkach potrzebno było zdrapać kod i wpisać go do komputera. I mieliśmy około 2 godzin internetu na cały tydzień. Musieliśmy dobrze wykorzystać ten czas. Internet był głównie do nauki. Dobra, a czy wyobraźcie sobie internet tylko przez 2 godziny w tygodniu? Nie wiem, dla mnie to jest tak bardzo mało, bardzo mało. Jeśli rodzice mi kupowali 2 godziny,
to jeszcze są jakieś prace domowe i to jest bardzo mało. Na tydzień to jest bardzo mało. A ile czasu chciałby? Ja by tak, no nie wiem. Na tydzień to może gdzieś 5 godzin. Okej, dobrze. Nie wiem, bo 2 godziny na tydzień to jest dla mnie bardzo za mało. My teraz mamy 1 godzinę, mamy 1 godzinę, żeby sobie pograć, nie licząc komputera, telewizora, po prostu żeby pograć. Na telefonie mamy tylko 1 godzinę, dziennie. A to jest 2 godziny, czyli po prostu 2 razy więcej, ale na tydzień. Nie wiem, jakby to dała radę, ale to jest czas tylko, na wszystko, na wszystkie gadżety, po prostu na cały internet. Nie wiem, co bym zrobiła, umarła. Umarła? Umarła. A wyobraźcie, że macie tylko 2 godziny w tygodniu i na co wykorzystaliście te 2 godziny? Ja bym chyba wykorzystała, nie wiem, na pewno na oglądanie czegoś. Chyba wtedy nie było aż tak dużo gier, które by mi się spodobały, ale albo do nauki czegoś, albo po prostu do oglądania. A internet byłby bardzo wolniej niż teraz. Nie taki szybki. Czemu? Ale kupujesz internet, żeby on u ciebie był, a nie żeby był wolny. To nielogiczne. Nielogiczne. A u ciebie jak? Nie wiem, ja by skorzystałam najpierw na wszystkie takie zadania domowe, a potem jeśli mi coś jeszcze zostanie, ale to taka mała szansa, to może coś zagrałem albo oglądałem. No super. Jeszcze mi się przypomniało, że na pewno bym się czatowała z kolegami, którzy nie są koło mnie, nie mieszkają koło mnie. Всю родину, так. Если мама Целую родину. посмотрит фильм, который идет 30 минут, то у нас на всю семью останется 1,5 часа. O, И не важно, что ты ничего не делал с интернетом. На всю семью. tak безмысленно. Я же говорю, нет логики. Ты покупаешь, то вот у тебя был. А если мама посмотрит 2-часовую, поиграет в свои Грофа Гарден, то у нас уже не останется время, чтобы поиграть в Roblox. Мамины помидоры все сожрут. Ale więcej co? Kiedy nie mieliśmy telefonu w moim dzieciństwie, to bardzo dużo się bawiliśmy. Mieszkaliśmy w moim dzieciństwie w bloku i było 5 poziomów i bawiliśmy w różne gry, bo mieliśmy dużo przestrzeni. Graliśmy w gumkę, nie wiem jak to po polsku, to po rosyjsku to będzie резиночки. To taka zwykła gumka i robiliśmy różne figury i skakaliśmy przez gumkę. Graliśmy też w chowanego, po rosyjsku to będzie прятки. Mieliśmy tyle miejsc do ukrycia, że czasami szukanie trwało bardzo długo. A powiedzcie proszę, w co bawicie się dzisiaj z kolegami? Nie wiem. Znaczy, teraz już tak bardzo nie wychodzimy na dwór, ale jeszcze kiedy mieszkaliśmy na tamtym mieszkaniu, to bawiliśmy się też w chowanego. Mieliśmy takie różne gry, które nie są po prostu... Wiedzieli o nich tylko nasi koledzy i po prostu takie trochę wymyślone przez niektórych dzieci i po prostu tak sprzedawane, ale nie są bardzo popularne, jakieś po prostu takie nasze wymyślone gry mieliśmy dużo. A jakie na przykład? No na przykład była taka gra, że jedna osoba jest mamą jakby i wszystkie inne osoby pytają się tej mamy, czy mogą iść i ona mówi albo tak, albo nie i mówi na przykład 2 tip-topki, czy tam 2 parasolki, takie krążenia i tak kto pierwszy dojdzie do niej, no takie coś było. Okej. Teraz rzadko wychodzę, ale nie tak rzadko, bo wychodzę prawie z kolegami z klasy, chodzę tak... Prawie nie chodziłam teraz na skateparka, teraz chodzę, jeżdżę, bawię się, fajnie jest. A w piłkę? W piłkę nie, Nie. A na plac zabaw? na plac zabaw nie. I teraz ogólnie
nie wiem, dlaczego jest taka bardzo różnica. Jest około różnicy rok, ale bardzo jest widziana, dlatego że kiedyś bawiliśmy się, bo już tutaj przed chwilą opowiedziałam, a teraz na przykład jak przyjeżdżają do mnie jakieś koleżanki, to po prostu albo siedzimy u mnie w pokoju, nie wiem, albo możemy iść na plac, po prostu pochuśtać się na huśtawce i po prostu pogadać. Bardziej teraz nasze spotkanie zależy na po prostu czegoś obgadania i coś takiego, ale już nie bawimy się tak jak kiedyś. Mam jeszcze jedno pytanie do Was. Czy chcielibyście bawić się tak, jak dzieci kiedyś, na przykład w moim dzieciństwie? Nie. Nie? Znaczy, chyba nie znam aż dużo gier, co były wcześniej, na przykład w twoich czasach, ale no może, nie wiem, zależy. Znaczy, rok temu chętnie się bawiłam, ale teraz już po prostu nie tak bardzo lubię te wszystkie gry. A ty jak myślisz? Nie wiem. Mi się... nie wiem. Какой вопрос? Jeszcze pamiętam, mama nam opowiadała, że kiedy w dzieciństwie była u babci na wiosce, no to oni brali takich majskich robaków, tutaj mama zostawi zdjęcie, i oni po prostu ich zbierali, kilka sztuk Ręki. do ręki, po prostu tak zgniatali i przystawili do ucha i słuchali, jak oni trzaskają się. No tak, по-rosyjsku to będzie, my nazywaliście to chrustiki, ale to takie majskie, tak. Dobrze, no co Dima, opowiedz nam. Chciałbyś bawić się tak, jak dzieci kiedyś? Nie, nie chciałem, bo wtedy nie było telefonów. Wszystko było takie... takie było wszystko trudne i rozumiem, że więcej czasu po prostu moja mama pomagała rodzicom mojej mamy, pomagała coś robić i to tak więcej czasu, ona się nie bawiła, a po prostu pomagała. I tak nie chciało mi się. Byłoby bardzo trudno dla ciebie? I nudne? Nie lubicie pomagać? Nie lubisz? Najbardziej pamiętam to, że dzieci byli bardzo samodzielni. Wychodziliśmy rano i wracaliśmy dopiero wieczorem. Czasami przychodziliśmy do domu tylko napić się wody. Pamiętam, że baliśmy się iść do domu, bo rodzice mogli powiedzieć, że już koniec zabawy i zostajecie w domu. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy chcielibyście wyjść rano z domu i wrócić dopiero wieczorem? Nie, ja by nie chciałam, ale jeśli na przykład jeśli pomagać tacie albo mamy, to nie, ja by nie chciałam, a jeśli tak po prostu dla zabawy wyjść, to tak, ja by chciałam po prostu wyjść rano i wrócić wieczorem. No, mam trochę podobnie, jakby było coś takiego, żeby ktoś był na podwórku albo po prostu tam, gdzie ja wyjdę przez cały czas, kiedy będę na dworze, to tak, ale jak na przykład nikogo nie będzie, to oczywiście, że nie. Okej, a czy rodzice dzisiaj bardziej pilnują dzieci? Nie wiem, jak pilnowali wcześniej, ale mi się wydaje, że bardzo. No, nawet bardzo i po prostu bardzo kontrolują i nie wiem, nie podoba mi się to. A ty jak myślisz? Nie wiem, dla mnie oni nie kontrolują prawie nic. Dla mnie nic teraz nie kontrolują prawie, a tam to nie wiem, ale chyba kontrolowali dużo. Nie zawsze wracaliśmy do domu na obiad, czasami braliśmy chleb i coś do jedzenia i biegliśmy dalej, na przykład chleb i nie wiem jak po polsku, ale po rosyjsku będzie brędza. Chleb i brędza to дуже smaczne. Najważniejsze było, żeby jak najdłużej być na dworze. A jak wy, czy moglibyście cały dzień bawić się bez wracania do domu? No tak jak mówiłam, że raczej tak, ale po prostu jakby ktoś był na dworze, no co mówiłam ostatnio, no w sumie to sama odpowiedź będzie. A ty? Ja by tak.
Tak, mogłem być cały dzień być na dworze i no żeby byli koledzy. Jeśli tak sam, to może sam to tak może gdzieś godzinę się pobawię, a potem nie wiem, pójdę do domu albo nie wiem. Ale tak z kolegami to ja mogę długo. Myślę, że chyba i do nocy nie wracał się do domu, tak? 2 dni. 24 godziny na dworze. Latem ja często jeździłam do babci na wieś i tam tak samo często byliśmy na dworze. Chodziliśmy do piaskowni, robiliśmy z piasku różne rzeczy, budowaliśmy domki z gałęzi. A czy chcielibyście spędzić takie wakacje, jak ja w swoim dzieciństwie? No nie wiem, może by tak, ale jeśli tam by byli jakieś kolegi, nie wiem. Tak, ja chciałabym tak chodzić po drzewach, coś tam robić w piaskownicy, coś jeszcze robić, tak, ja chciałabym. A ty? Ogólnie nie wiem, ale jeśli zależy od tego, bo ty mówisz, że ty jechałaś do babci w wakacje, ale jeśli wziąć pod uwagę, że mieszkamy w Polsce i pojechamy do babci do Białorusi, oczywiście by tam tak chciałam, nawet na całe lato bym tak chciała, ale jeśli liczyć na przykład jak mieszkamy w Białorusi i jedziemy do Białorusi, to w sumie no, nie ma problemu, no może chciałabym, nie wiem, zobaczymy. A co byłoby dla was najtrudniejsze w takim dzieciństwie, jak u mnie było? Nie wiem, najtrudniejsze to byłoby to, co 2 godziny na cały tydzień, to jest najtrudniejsze. I pracować tam bardzo dużo. No wiem, że ty tam pracowałaś bardzo, bardzo dużo. Chyba pomagała w pracowaniu, no. Nie wiem, no tak, jak Dima mówił, że z tym czasem to jest okropne, nienawidziłabym tego, bo nie mogę wyobrazić sobie, że jest 2 godziny w tygodniu na internet cały, dla całej rodziny, przepraszam bardzo. Nie wiem, to może tyle, nie wiem. Czy dzieci kiedyś miały lepiej czy gorzej? Jeszcze raz wrócimy do tego internetu, bo dalej jestem w szoku z internetem. Oczywiście kiedyś było o wiele gorzej, ale są swoje plusy też w internecie, ale też minusy. No, ale nie mówimy teraz bardziej o internecie, tylko po prostu o życiu. Chyba teraz jest o wiele lepiej. Po pierwsze, nie musimy martwić się o pracę, że musimy coś pomagać. Znaczy, i tak pomagamy rodzicom, ale nie tak jak kiedyś. Po prostu nie martwimy się tak bardzo i dzieciom jest teraz wygodniej i lepiej. Nie wiem, dla mnie to teraz jest jakoś lepiej. No nie wiem, może są momenty jakieś, że wtedy było lepiej, ale nie wiem, ja myślę, że teraz jest lepiej jakoś. Dima, a co dzieci kiedyś miały lepszego? Nie wiem, dzieci miały lepsze, że jest ile chcesz, ile masz internetu, że jest dużo internetu, nie potrzebujesz jakoś robić coś i nie wiem, ale teraz dzieci mniej pomagają. Ja to zauważyłem, że mniej pomagają i nie wiem. Okej, a co dzieci dzisiaj mają lepszego? Dzisiaj mają lepszego, że nie wiem. No wszystko jest lepsze. Wszystko lepsze niż kiedyś było? A ty jak myślisz, co kiedyś było i dzisiaj? Nie wiem, czy wam się to nie znudziło, ale już podchodzimy znów do tego faktu z internetem. Po prostu nie mogę od tego odejść. Teraz oczywiście lepiej jest dzieciom, bo mamy internet. Mamy po prostu na przykład więcej jakichś możliwości w życiu. Po prostu mamy na przykład jak wyrośniemy ze szkoły, po szkole mamy uniwersytet, liceum, technikum. Nie wiem, czy kiedyś było tak samo, po prostu teraz jest więcej możliwości, żeby stać się silniejszym. Nie wiem, jak to powiedzieć. I mam jeszcze 2 ostatnie pytania do was.
Pierwsze pytanie, czy chciałabyś mieć dzieciństwo takie jak mama? No dobra, ty dawaj pierwszy. Nie wiem, ale nie, ja by nie chciałam, bo z tym internetem ja po prostu nie mogę. Internet to dla ciebie taka duża problema, tak? A ty jak myślisz? Z tym faktem internet po prostu nie, oczywiście nie. Ogólnie nie chciałabym takiego mieć dzieciństwa jak mama. Może z tym faktem, że nie tak bardzo kontrolowali dzieci. Nie odchodząc od tego, to tak, oczywiście, ale z innymi rzeczami to oczywiście, że nie, bo teraz jest więcej po prostu możliwości, więcej rzeczy do robienia, znaczy może nie do robienia, ale po prostu jest po prostu więcej możliwości, no. Okej, a co z mojego dzieciństwa podoba ci się najbardziej? To pierwsze. No dobra, teraz ja mogę? Okej. Podoba się nic. Nic nie podoba ci się? Dlaczego nic? Nie wiem, po prostu miałeś dziwne dzieciństwo. No ja mam takie same, że nic nie miałeś takiego fajnego. Dziwne dzieciństwo. No po prostu... No naprawdę moje dzieciństwo było najlepszym. Znaczy no, może było fajne, że się bawiliście 24 godziny na dobę, ale pozostałe... No. Bardzo dziękuję Wam za te rozmowy. Dla mnie było bardzo ciekawe usłyszeć, jak Wy patrzycie na moje dzieciństwo. A teraz jestem bardzo ciekawa na Wasze opinie. Napiszcie w komentarzu, czy dzieci kiedyś miały lepiej, czy gorzej. I co najbardziej pamiętacie ze swojego dzieciństwa? Czy wasze dzieciństwo wyglądało podobnie do mojego? Jeżeli lubicie takie rodzinne rozmowy i chcecie zobaczyć więcej naszego życia w Polsce, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!